Top 15 TripAdvisor atrakcji w Sztokholmie. Hej podróżnicy! Do Szwecji zawitała w końcu wiosna i jest to już dobra pora na wizytę w tym kraju. Gotowi na city break po Sztokholmie? Mieście, gdzie nowoczesność spotyka się z historią wikingów, a fika to świętość? Dziś pokażę Wam 15 atrakcji, które po prostu trzeba zobaczyć według rankingu TripAdvisor. Od lodowego baru po królewskie pałace. Będzie epicko. No to ruszamy na podbój szwedzkiej stolicy. Galeria. Zakupy, czas start. Na rozgrzewkę wbijamy do Galerian, centrum handlowego w sercu dzielnicy Norrmalm. To miejsce jest jak Sztokholm w pigułce. Stylowe butiki, kawiarnie i ludzie wyglądający jakby właśnie zeszli z wybiegu. W Szwecji nie ma zwyczaju targowania się, więc jeśli myślicie, że wynegocjujecie zniżkę na szwedzkie klopsiki, to niestety nie tutaj. Ale spokojnie, to dopiero początek, najlepsze dopiero przed nami. Miejsce 14. Norrmalm, serce miasta. Pozostajemy w dzielnicy, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją. Główna ulica Drottninggatan to idealne miejsce na spacer, zakupy i podziwianie szwedzkiego minimalizmu. A plac Sergels Torg żyje o każdej porze dnia. Nie zdziwcie się, jeżeli ktoś zacznie Wam rozdawać ulotki z ofertami na fikalną przerwę. Tak, fika to świętość. Langholmen, więzienie z widokiem na wodę. Teraz przenosimy się na wyspę Langholmen, która kiedyś była więzieniem. Możecie nawet przenocować w byłych celach, oczywiście bez krat. Dziś Langholmen to zielona oaza z plażami i miejscami do piknikowania. Woda wokół wyspy jest tak czysta, że ludzie latem kąpią się tu na całego. A to dopiero początek naszej wycieczki. Nie przegapcie tego, co będzie dalej. Miejsce 12. Östermalms Saluhall. Raj dla smakoszy. Przyszedł czas na coś dla fanów jedzenia. Östermalms Saluhall to prawdziwy raj z lokalnymi przysmakami. Świeże ryby, sery i mięsa aż kuszą do spróbowania. To hala targowa z tradycją sięgającą XIX wieku. Świeże ryby, sery i słynne kanebulary, czyli cynamonowe bułeczki, sprawią, że nie będziecie chcieli stąd wyjść. Uważajcie tylko na śledzie. Te marynowane są super, ale surströmming, czyli legendarny kiszony śledź, to już hardcore tylko dla odważnych. A już za chwilę kolejne miejsce, które może Was zaskoczyć. Miejsce 11. Kungsträdgården Garden, królewski chill. Teraz czas na spacer po królewskim ogrodzie. Kungsträdgården Garden to idealne miejsce na spacer między fontannami i kwiatami. Wiosną rozkwitają tu wiśnie. Jedna z najciekawszych sezonowych atrakcji. A zimą można pojeździć na łyżwach. Romantycznie jak w skandynawskim filmie. To też ulubione miejsce do fika dla mieszkańców, więc jeśli zobaczycie tłumy przy kawiarniach, spokojnie, to nie kolejka do Ikei. A skoro już jesteśmy przy niesamowitych miejscach, to zostańcie ze mną do końca, bo atrakcja numer 1 naprawdę rozwala system. Färgfabriken, fabryka sztuki. Czas na coś dla fanów sztuki współczesnej. Färgfabriken. Kiedyś była to fabryka farb, teraz organizują tu wystawy, koncerty i warsztaty.
Kto by pomyślał, że dawna fabryka farb może stać się centrum sztuki? Możecie tu nawet kupić obrazy, ale nie pytajcie o zniżki jak na przecenach Black Friday, bo to jednak sztuka, a nie dywan z promocji. Tymczasem lecimy dalej, bo najlepsze przed nami. Miejsce 9. Eisbar Sztokholm. Chłodna sprawa. Teraz coś naprawdę cool, dosłownie. Eisbar Sztokholm to miejsce, gdzie wszystko jest z lodu, nawet szklanki. A to dopiero przedsmak sztokholmskich atrakcji. Pora się schłodzić. Wbijamy do Eisbar Sztokholm, miejsca zrobionego z całości z lodu. Szklanki, bar, nawet krzesła są lodowe. Ktoś tu wziął drinki na zimno bardzo serio. Dają kurtki na wejściu, więc nie musicie się martwić, że zamarzniecie jak Elsa. A co w rankingu znalazło się na pierwszym miejscu? Odpowiedź już za chwilę. Miejsce 8. Skansen. Powrót do przeszłości. Wjeżdżamy na klasykę. Skansen to najstarsze muzeum na świeżym powietrzu na świecie. Przenosi nas do dawnej Szwecji z tradycyjnymi domkami i zwierzakami. Można tu zobaczyć też dawne warsztaty rzemieślnicze i łosie. Bo co to za Szwecja bez łosi, prawda? Tu możecie też zobaczyć oryginalną chatkę na kurzych stopkach. Miejsce 7. Kungliga Djurgården. Zielone płuca miasta. Teraz chwila oddechu w Kungliga Djurgården. Park pełen zieleni, muzeów i fanów zespołu ABBA. Możecie tu wynająć rower, kajak albo po prostu zjeść lody i udawać, że biegacie. A przed nami kolejne perełki, nie przegapcie. Miejsce 6. Fotografiska. Sztuka przez obiektyw. Jeśli kochacie fotografię, to miejsce to absolutny must see. Fotografiska inspiruje wystawami, które nie zostawią was obojętnymi. Najlepiej odwiedzić je wieczorem i skończyć w kawiarni z widokiem na wodę. A dalej jeszcze więcej sztokholmskich niespodzianek. Zostańcie, bo za chwilę zobaczycie coś naprawdę wow. Miejsce 5. Drottningholm Palace. Królewskie klimaty. Rezydencja szwedzkiej rodziny królewskiej wpisana na listę UNESCO Drottningholm Palace to prawdziwy pałac z bajki. Ogrody trochę jak z Alicji w Krainie Czarów i wnętrza pełne przepychu. No żyć nie umierać. A już za moment coś dla fanów muzyki. I tak, moi drodzy, dotarliśmy z pełnego zgiełku ogrodu do cichego, bajecznego zakątka. Miejsce 4. ABBA The Muzeum. Dancing Queen Forever. ABBA to skarb narodowy Szwecji. Mamma mia, tu jest wszystko. ABBA The Muzeum to interaktywna podróż przez największe hity zespołu. W muzeum możecie zaśpiewać z hologramami zespołu i przymierzyć sceniczne kostiumy, albo spróbować sił w karaoke. Tylko nie próbujcie Waterloo po 3 kawach. Słynne buty na platformie to nie tylko styl. Miały też pomóc zespołowi odliczać kroki na scenie. A przed nami top 3. Stockholm City Hall, miejsce noblistów. Ikoniczny ratusz, gdzie wręczane są nagrody Nobla. Złota sala wygląda jak z filmu Fantazy. Wyłożona jest mozaikami ze złota.
Serio, nawet krany wyglądają tu na droższe niż mój budżet na ten odcinek. I już tylko 2 miejsca do odkrycia. Zostańcie do końca. Waza muzeum, czyli taki Titanic XVII wieku. Przedostatni przystanek waza muzeum. Jedyny na świecie okręt z XVII wieku, który zatonął podczas dziewiczego rajsu. Szwedzi wydobyli go po ponad 300 latach. To tak trochę jak Titanic, tylko 300 lat wcześniej. Zwiedzanie muzeum to prawdziwa gratka dla fanów morskich przygód. A za chwilę miejsce numer 1. Zgadniecie, co to będzie? Gamla Stan, serce Sztokholmu. No i dotarliśmy na sam szczyt. Oto jest numer 1, Gamla Stan. Magiczne stare miasto z kolorowymi kamienicami, pałacem królewskim i brukowanymi uliczkami. Tu też znajduje się najwęższa ulica w Europie. Idealne miejsce na fika albo zgubienie się bez mapy. To tutaj właśnie zaczęła się historia Sztokholmu. Wpadnijcie tu na kawę, gwarantuję, że zakochacie się w tym miejscu. I tak to właśnie nasza przygoda dobiega końca. To już koniec naszej wycieczki po Sztokholmie. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i suba. Dajcie znać w komentarzach, które miejsce chcielibyście odwiedzić najbardziej. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na Jeden Glob Wiele Światów.